Nazywam się Zuzanna Górska, jestem właścicielką pracowni twórczej Zuzi Górskiej. Jest to pracownia, w której wykonujemy autorskie modele toreb damskich, kopertówek, torebek, tego typu rzeczy, czyli mocno przeznaczonych dla pań głównie, chociaż zdarzało nam się też projektować dla panów. Ja zajmuję się projektowaniem tego, co później dziewczyny, które u mnie pracują, wykonują. Jest to moim głównym zajęciem, choć nie ukrywam, że staram się robić jak najwięcej mogę. Jednak to dziewczyny, które u mnie pracują, wykonują dalszą pracę i moim zajęciem jest od początku do końca przypilnowanie tego, co robią one, jednak chciałabym podkreślić też ich znaczenie w tym wszystkim. Jeśli chodzi o moje doświadczenie zawodowe, przed założeniem pracowni nie miałam go wcale. To, co robię teraz, wywodzi się właściwie tylko i wyłącznie z mojego hobby, którym było szycie. Aczkolwiek to szycie też pojawiło się bardzo późno, w związku z tym myślę, że dopiero od 3 lat jestem zaangażowana w to, co robię teraz. Ludzie są różni, tak samo kobiety różnią się. Ja jestem osobą, która lubi robić to, co jej się podoba. I dlatego całe życie wierzyłam, że będę mogła robić to, co ja wymyślę i nie to, co będzie mi ktoś kazał robić. Stąd zawsze wierzyłam i bardzo chciałam założyć własną firmę. Nie do końca wiedziałam, co to może być, ponieważ moja droga zawodowa toczyła się różnie. Skończyłam zarówno szkołę muzyczną, jak i liceum ogólnokształcące, jak i studiowałam zupełnie inny kierunek, bo wychowanie fizyczne. Jednak w którymś momencie pojawiło się szycie i moje mocne postanowienie gdzieś tam w głębi, żeby mieć własną firmę, w tym momencie miało rację bytu. Z pewnością takim osobom jak ja polecam zakładanie własnych biznesów, chociaż znam też osoby, które po prostu nie mają takiej potrzeby. Dlatego myślę, że wielką motywacją jest to coś, co w nas jest samych, że chcemy robić to, co chcemy, to, czego nam nikt nie każe, tylko same lubimy to i chcemy robić. Z pewnością są problemy, przeszkody, które musimy pokonać. Jeśli jesteśmy matkami, musimy załatwić opiekę nad dziećmi. Jeśli jesteśmy żonami, musimy się liczyć z tym, że mąż może nie być zadowolony, że nagle przestajemy gotować obiady, tylko zajmujemy się własną firmą, ponieważ prowadzenie własnej firmy to nie tylko działalność, tak jak w moim wypadku, projektowanie toreb. Trzeba zająć się zatrudnieniem ludzi, trzeba być menadżerem, trzeba być księgowym, trzeba poznać przepisy prawne, trzeba się nauczyć wiele o podatkach. W dzisiejszych czasach firmę jest założyć bardzo łatwo, mnie zajęło to może godzinę. Utrzymać ją potem nie jest już tak łatwo i z pewnością każdy, kto własną firmę prowadzi, spotkał się z problemami typu bardzo wysokie podatki, płatności, które trzeba uregulować, choć nie zawsze są na to środki, z przyczyn też niezależnych od nas, pomimo tego, że my robimy wszystko jak najlepiej, zdarzają się takie sytuacje i na pewno nie jest to bezstresowe i czasem zarywa się noce i nie śpi spokojnie, jednak gra jest warta świeczki i zawsze trzeba coś poświęcić, żeby coś osiągnąć. Wiadomo, że fajnie by było, żeby poświęcić tego jak najmniej. Jeśli efekty przychodzą w miarę szybko, to myślę, że nie ma się nad czym zastanawiać, bo sukces i to wszystko jest warte pokonywania tych trudności. Wydaje mi się, że każdy, kto zakłada własną firmę, powinien liczyć się z tym, że na początku nie będzie miał z tego pieniędzy. I w momencie, kiedy zapłata za to będzie czymś, o czym nie myślimy, to ta zapłata nadejdzie, być może później. Z pewnością nie w tych początkowych okresach, ponieważ jak wszystko musi się rozwinąć. I jeśli uda nam się przetrwać te pierwsze dni, tygodnie, w których może być ciężko, to w końcu nadejdzie ten czas, kiedy będzie dobrze. Wydaje mi się, że wszystko, co robimy, trzeba robić dobrze, z nadzieją na to, że się uda, ufać w to, co się robi i patrzeć końca. Tak jak powiedział Owidiusz, cokolwiek robisz, rób dobrze i patrz końca. I myślę, że jest to doskonałe motto dla każdego, kto próbuje działać i robić coś i potrzebuje jakiegoś wsparcia, żeby gdzieś miał z tyłu głowy, że
że nic nie przychodzi od razu, że trzeba na to czasem poczekać. Niektórzy czekają krótko, niektórzy dłużej, ale myślę, że zapłata w końcu nadchodzi. Jeśli staramy się i robimy to, co kochamy i robimy to dobrze, to będzie fajnie i na pewno będziemy zadowoleni.